Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Dubiela i jestem autorem bloga Tu jest bug. Dziś porozmawiamy o czymś, co często sprawia problem w testach automatycznych, czyli obsłudze tabel w aplikacjach webowych. Co to za problem? W swojej pracy wielokrotnie zauważyłem, że interakcje z tabelami w Selenium są traktowane po macoszemu. Chcąc sprawdzić wartość w tabeli, jedna osoba pobierze konkretną komórkę, na przykład trzecią kolumnę, drugi wiersz, a inna zawsze będzie odwoływać się do pierwszego wiersza i drugiej kolumny, niezależnie od kontekstu. To oznacza, że testy w ciemno zakładają, iż dane zawsze będą w tych samych miejscach. Takie podejście prowadzi do niestabilnych testów, które łatwo się psują przy najmniejszych zmianach w tabeli. Dlatego w dzisiejszym materiale pokażę Ci sprawdzony przez siebie sposób obsługi tabel. Dzięki temu skalowalnemu rozwiązaniu unikniesz trudno utrzymywalnego kodu i bez problemu pobierzesz potrzebne informacje do swoich testów automatycznych. Zapraszam do oglądania. Rozpoczniemy od przeanalizowania tablic HTML-owych. W tym celu skorzystam ze strony mój.com, na której znajdują się przykłady z tablicami napisanymi w popularnym frameworku JS-owym o nazwie React. Na początek przyjrzymy się tablicy Basic Table. Mamy tutaj przykład prostej tablicy składającej się z 5 kolumn oraz 5 wierszy z danymi. Zwróć uwagę, że jest to tabela statyczna i nie możemy wpływać na jej zawartość. Teraz zobaczmy, jak to jest zbudowane od środka. W tym celu odpalam narzędzie deweloperskie, przechodzę do zakładki Elements i klikam gdzieś tutaj na tablicę. Następnie szukam słówka table i zobacz, tablica składa się z dwóch głównych elementów, t-head oraz t-body. T-head zawiera informacje o nagłówkach, inaczej headerach, czyli tutaj wymienione są kolejno nazwy kolumn w postaci elementów typu th. T-body natomiast będzie przechowywać informacje o danych w tabeli. Każdy wiersz będzie reprezentowany przez element tr, a każda komórka powinna być reprezentowana przez element td. Natomiast w tym konkretnym przypadku widzimy, że pierwszy element ma tag th, ale bez obaw w dalszej części pokażę Ci, jak to łatwo ogarnąć w kodzie. Teraz pewnie się zastanawiasz, czy każda tablica będzie wyglądać tak samo. Niekoniecznie. Wszystko zależy od kreatywności dewelopera i czasami może być nieco trudniej zlokalizować nagłówki i wiersze. Poniżej mamy przykład interaktywnej tabeli o nazwie Data Table. W tym przypadku możemy m.in. zaznaczyć dowolny wiersz, możemy też posortować po dowolnej kolumnie, a nawet możemy jakąś kolumnę ukryć. A jak wygląda to w środku? Jak widzisz, w tym wypadku nie mamy w kodzie klasycznej tabeli składającej się z elementów t-head oraz t-body. Czy w związku z tym nie będziemy mogli jej zamodelować? Nic bardziej mylnego. W dalszej części materiału pokażę Ci, jak obsłużyć tego typu tabelę, kiedy nie masz t-body i t-head, ale zamiast tego masz na przykład elementy typu div. Kiedy już uda nam się zamodelować tabelę w kodzie, będziemy pobierać dane z tabeli za pomocą specjalnego typu danych, jakim jest mapa. Mapa to zbiór składający się ze zbioru kluczy oraz odpowiadającym im wartościom. Najłatwiej porównać to z na przykład identyfikatorami pracowników, czyli mamy zbiór unikatowych identyfikatorów i każdy z nich przechowuje dane dokładnie jednego pracownika. W naszym przypadku kluczem będą unikatowe nazwy kolumn, a wartościami to, co będzie znajdować się pod nimi. Każdy wiersz zatem będzie taką jedną mapą kolumn i ich wartości. Jeśli założymy, że każdą komórkę tabeli możemy potraktować jako tekst oraz że nazwy kolumn są tekstem, wówczas każdorazowo otrzymujemy mapę typu string. Wówczas, aby pobrać wszystkie wiersze, wystarczy już tylko utworzyć uporządkowany zbiór danych, np. listę, która będzie przechowywać mapy odpowiadające wyświetlanym wierszom. Tak to wygląda w teorii, teraz zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Projekt zaczynamy od podstawowego setupu, czyli mamy tutaj klasę bazową base.test składającą się z referencji do WebDrivera oraz referencji do PageObjectu ReactTablesPage, a także dwóch metod. Metody OpenReactTables z adnotacją beforeMethod, która otworzy FromDrivera, a następnie przejdzie do strony, którą wcześniej widziałeś i zainicjuje obiekt ReactTablesPage. A także metody CloseBrowser z adnotacją AfterMethod, która jak nazwa sugeruje po zakończeniu testu zamknie przeglądarkę. Następnie mamy klasę BasePage
czyli jest to klasa bazowa dla PageObjectów, która będzie przechowywała referencje do WebDrivera, upewni się, że strona załadowała się poprawnie i zainicjalizuje PageObjectFactory. I na końcu klasa ReactTablesPage, która ma reprezentować stronę z tabelami, którą wcześniej widziałeś. I dla mnie ta strona jest wtedy załadowana, kiedy ten lokator będzie widoczny, czyli ta lupka tutaj zaświeci się. Wówczas uznaje, że strona się załadowała poprawnie. Ok, załóżmy, że ktoś już ma taki setup, jak przed chwilą widziałeś. No i teraz chciałby sobie napisać test, bo dostał takie wymaganie, że w pierwszym wierszu pierwszej kolumny ma pojawić się tekst Frozen Yogurt. No i jak on się do tego zabierze? Znajdzie sobie ten element Frozen Yogurt, najpierw tbody, potem weźmie sobie pierwszy wiersz i w tym pierwszym wierszu będzie chciał mieć pierwszy element, w którym, jak pamiętasz, jest tag th. No i w tym momencie ma on pełny lokator, kopiuje go, wraca do IntelliJ'a i tutaj pod spodem dodaje element wraz z anotacją findBy. A następnie dodaje odpowiednią metodę, która posłuży do pobrania tekstu z tego elementu. W kolejnym kroku tworzy on klasę BasicTableTest, która dziedziczy po klasie baseTest. Deklaruje on pierwszą metodę testową, czyli pierwszy desert to powinien być Frozen Yogurt. Pobiera on nazwę z tej komórki, czyli odwołuje się do metody getFirstDesertName from BasicTable na obiekcie ReactTablesPage i na koniec tylko porównuje z oczekiwaną wartością Frozen Yogurt. Ok, test przechodzi, super. Teraz załóżmy, że mija trochę czasu, przychodzi kolejna osoba i ta osoba chciałaby pobrać wszystkie nazwy deserów i upewnić się, że wśród tej listy deserów znajdzie się piernik. Tak, czyli znowu tworzy ona taki lokator, który pozwoli uchwycić wszystkie te 5 elementów. Następnie umieszcza lokator wewnątrz klasy ReactTablesPage i dodaje metodę zwróć wszystkie desery w podstawowej tabeli. I w ramach tej metody, tak jak widzisz, łapie wszystkie te elementy z tabeli zawierające nazwę deserów, pobiera z nich tekst i zwraca go jako listę. Wszystko to opisuje w ramach testu pobierz nazwy deserów i tutaj spodziewa się, że 5. deserem będzie piernik i wszystkich deserów będzie dokładnie 5 sztuk. Taki test oczywiście przechodzi i zobaczmy, co będzie działo się dalej. I znowu, mija trochę czasu, przychodzi kolejna osoba, która chciałaby sprawdzić, że kaloryczność eklera to 262 kalorie. Czyli znowu, znajduje lokator, jest tutaj elegancko 262, umieszcza lokator wewnątrz klasy ReactTablesPage, tworzy metodę zwróć kaloryczność eklera, dodaje piękny test, w którym sprawdza, że ekler będzie miał 262 kalorii. Oczywiście test przechodzi. Ostatecznie po tych 3 sytuacjach mamy klasę, w której są 3 elementy na sztywno wpisane, tutaj w findBy'u, oraz 3 dedykowane im metody. Takie metody nazwałbym metodami jednorazowymi, ponieważ raczej nie znajdziemy dla nich zastosowania oprócz już wcześniej utworzonych testów. I teraz chodzi o to, że ten czas, który został zainwestowany w napisanie tych metod, które w przypadku, jeśli dojdzie do zmiany wierszy, kolumn, zawartości tabeli, to wszystkie te metody będą do kosza lub do przepisania. To ten czas, który został na to przeznaczony, można było poświęcić na takie generyczne rozwiązanie, za pomocą którego będzie można obsługiwać dowolne tabele w całym projekcie. Czyli napiszesz takie rozwiązanie raz, a korzystasz z niego przy każdej sytuacji. Jakie to rozwiązanie? Już Ci pokazuję. I rozwiązaniem tutaj będzie zamodelowanie tabeli w ten sposób, aby mógł pobierać dowolne dane z tej tabeli, takie jak nazwy nagłówków, wartości z wybranej kolumny, wartości w danym wierszu i tak dalej. Dzięki czemu będę mógł napisać te same testy od strony merytorycznej, ale będą one pisane w o wiele prostszy sposób i łatwiejszy w utrzymaniu w długim terminie. Tutaj zaczynam od tego, że tworzę nową klasę Table. Klasa ta będzie składała się z 2 pól, czyli referencji do WebDrivera oraz lokalizacji by, za pomocą której wskażemy, w którym miejscu znajduje się tabela. Następnie tworzę konstruktor przyjmujący obie referencje. Tak, czyli chodzi po prostu generalnie o jakiś taki punkt startowy dla tej tabeli, żebym już w ramach tego punktu szukał konkretnych referencji do kolumn, wierszy itd. Aby skorzystać z takiej tabeli, będę musiał wskazać jej lokalizację za pomocą np. XPathu. Tak, czyli tutaj
znajduję element basic table i przechodzę tutaj do samego elementu table, który będzie składał się z nagłówka t-head oraz t-body. Następnie lokator umieszczam w kodzie klasy reactTablesPage i na samym dole tworzę tutaj metodę getTable, która zwróci nowy obiekt typu table składający się z drivera oraz referencji do tego lokatora, który właśnie widziałeś. Kiedy już mam referencję do tabeli, w pierwszym kroku skupię się na pobraniu nazw kolumn, tak, czyli tutaj nazwa deseru, kalorie, tłuszcz i tak dalej. Czyli mój poprzedni lokator traktuję jako taki punkt wyjściowy i dopiero od tego lokatora będę szukał tych nagłówków. Czyli jak widzisz tutaj w kodzie HTML, wewnątrz table mamy zakładkę t-head, a następnie elementy z tagami th. Tak, czyli mamy element table, mamy następnie element z tagiem t-head, w środku element tr i elementy th na samym końcu. Jak widzisz, znajduje nam tutaj 5 nagłówków. Wracam tutaj do IntelliJ'a i deklaruję tutaj lokator dla tych headerów jako wyrażenie właśnie xpath i to, co widziałeś. Zwróć uwagę, że nie korzystam tutaj z findby'ów, ponieważ będę bazować na tym głównym elemencie, tutaj table locator, dopiero na nim będę szukał kolejnych elementów. I teraz, aby pobrać informacje o wszystkich tych nagłówkach, tworzę metodę publiczną, która zwraca listę typu string o nazwie getColumnNames. To, co robi, to znajduje ten główny lokator na stronie, czyli ten table locator, następnie szuka nagłówków i mapuje każdy web element na jego zawartość tekstową, a na koniec wraca to jako listę. Następnie tworzę klasę TableTest, która będzie dziedziczyć po baseTestie po to, aby uruchomić nam stronę z tabelami. Tworzę swój pierwszy test, czyli powinno zwrócić nazwy kolumn. Z lewej strony deklaruję listę typu string o nazwie columnNames. Z prawej strony odwołuję się do obiektu reactTablesPage i wywołuję metodę getTable. I na tym obiekcie table wywołuję metodę getColumnNames. Pozostało już tylko dodać asercję. Ja tutaj skorzystam z asercji hamcrestowych, które zwracają znacznie więcej informacji niż zwykłe asercje. W pierwszej asercji sprawdzam, że wśród zwróconych kolumn jest kolumna o nazwie kalorie, a w drugiej asercji sprawdzam, że rozmiar wszystkich kolumn to 5 i uruchamiam mój test. Jak widzisz, test zakończył się pomyślnie. Kiedy już udało mi się uzyskać informację, w jaki sposób lokalizować nagłówki, w kolejnym kroku interesują mnie wiersze. Tak, czyli chciałbym tutaj łapać każdy ten wiersz, zatem tworzę sobie nowy lokator. Tutaj korzystam z referencji do tbody oraz tr jako table row. Jak widzisz, znajduję 5 wierszy. Umieszczam teraz lokator w klasie table i dodaję sobie pomocniczą metodę prywatną, która zwróci mi listę wszystkich wierszy jako web elementów. Czyli najpierw znajduję główny lokator tabeli, a następnie będę szukał elementów pasujących do tego wyrażenia tbody/tr. Kiedy to mam, naturalnie będę chciał więcej, tak? Czyli mi nie zależy na tym, żeby mieć informację o całym wierszu, ja chcę mieć informację o każdej komórce znajdującej się w tym wierszu. Tak? Czyli interesuje mnie jeden krok dalej, czyli już w tym elemencie tr, normalnie tutaj byśmy skorzystali z td i znaleźli kolejny element, natomiast problem jest tutaj taki, że nazwa deseru jest jako th. W związku z tym ja tutaj użyję po prostu gwiazdki, że chodzi mi o dowolny element znajdujący się we wierszu. Następnie umieszczam ten lokator w swojej klasie table i dodaję drugą prywatną pomocniczą metodę, która zwróci mi wszystkie komórki w danym wierszu. Tak, zwróć uwagę, że tutaj argumentem będzie web element row i na wyjściu mamy listę web elementów. I tutaj będę szukał tych komórek już wewnątrz samego wiersza, czyli na tym elemencie row wywołuję metodę findElements i korzystam tutaj z tego lokatora, który Ci wcześniej pokazałem. Kiedy mam już informacje o kolumnach, o wierszach oraz o komórkach wewnątrz wierszy, jestem w stanie teraz wyciągać dane w formie mapy, tak, gdzie kluczem będzie nazwa kolumny, a wartością będzie zawartość kolumny dla zadanego wiersza. Czyli w tym celu tworzę nową metodę publiczną, która będzie zwracała mapę typu string, czyli kluczem jest string i wartością jest string o nazwie pobierz xowy wiersz z tabeli, gdzie argumentem będzie właśnie ten numer wiersza. Zaczynam od deklaracji pustej mapy. W kolejnym kroku pobieram nazwy kolumn, ponieważ to będą właśnie nazwy kluczy dla mojej mapy. Następnie pobieram wszystkie wiersze i z tych wszystkich wierszy biorę tylko ten wiersz, który został zadany w parametrze.
Następnie pobieram wszystkie komórki znajdujące się w tym wierszu. I następnie tutaj w pętli for, zaczynając od i równego 0 do wielkości wszystkich kolumn w tabeli, będę odwoływał się do tej mapy row data i umieszczał w tej mapie klucz, czyli nazwę kolumny i odpowiadającą jej wartość dla tego wiersza. Tak, czyli na przykład dla drugiego wiersza, czyli ekleru, mielibyśmy nazwa kolumny jako desert, wartość ekler, nazwa kolumny kalorie, wartość 262 i tak dalej. I na koniec, jak już przejdę po wszystkich tych nazwach kolumn, to zwracam właśnie tą mapę składającą się z nazw kolumn oraz odpowiadającym im wartości. Kiedy już mam tą metodę, mogę spróbować przepisać ten pierwszy test. Czyli w tym teście sprawdzaliśmy, że pierwszym deserem powinien być mrożony jogurt. Jak pamiętasz, była to taka metoda jednorazowa. I zamiast tego ja tutaj tworzę deklarację do tej tabeli reacttables.getTable. Deklaruję mapę typu string o nazwie firstRowData. Następnie na tym obiekcie table wywołuję metodę, którą właśnie widziałeś, ten getXRowData z indeksem 0, tak, czyli chcemy pierwszy element. I pozostaje mi już tylko napisanie asercji, w której tutaj zakładam, że ten pierwszy wiersz będzie posiadał entry, czyli wpis do tej mapy, składający się z klucza, czyli nazwy kolumny desert 100 g serving i nazwie tego deseru, czyli frozen yogurt. Oczywiście test przechodzi. Chciałbym Ci tutaj jeszcze pokazać, co się stanie, jeżeli ten test nie przejdzie. Tak, czyli tutaj teraz jogurt wpisałem z dużej litery Y. Jak widzimy, teraz test nie przeszedł, ale zobacz, jak dużo informacji udało nam się uzyskać. Tak, czyli spodziewaliśmy się, że w tej mapie będzie wpis desert 100 g serving to frozen yogurt, a zamiast tego była informacja, że jest frozen yogurt z małej litery, ale było też bardzo dużo informacji o pozostałych komórkach w tym wierszu. Tak, czyli mamy pełen obraz sytuacji, co się stało, co poszło nie tak. Jeżeli byśmy zrobili analogicznie w pierwszym teście, to po prostu dostaniemy informację, że miało być Y z małej litery, a jest Y z wielkiej. W tym konkretnym przypadku reszta informacji mogłaby się wydawać zbędna, aczkolwiek w takim realnym projekcie, w realnych testach, im więcej informacji dostaniemy przy komunikacie błędu, tym lepiej dla nas i tym mniej czasu spędzimy na debugowaniu. Ok, teraz spróbujemy zamodelować sytuację, kiedy ktoś chciałby na przykład pobrać sobie wszystkie wartości z wybranej kolumny. Tak, na przykład z wybranej kolumny FAT byłyby to wartości 6, 9, 16, 3, 7 i znowu 16. Dlatego wracam do klasy table i na samym dole dodaję sobie kolejną prywatną metodę pomocniczą o nazwie pobierz indeks kolumny. Tak, czyli tutaj argumentem będzie nazwa kolumny i na bazie nazwy kolumny najpierw pobierzemy sobie listę wszystkich kolumn, następnie sprawdzimy indeks kolumny korzystając z metody indexOf. Ta metoda zwraca nam pierwsze wystąpienie wybranej nazwy kolumny. Jeżeli indeks będzie mniejszy od 0, jeżeli tego indeksu nie znajdziemy, to dostaniemy wartość -1, to w tej sytuacji rzucę tutaj wyjątkiem, że nie udało znaleźć się kolumny o wskazanej nazwie. W każdym innym wypadku zwrócę indeks. I kiedy już mam taką metodę gotową, to mogę utworzyć metodę pobierz komórki w wybranej kolumnie. Czyli znowu zaczynam od tego, że pobieram sobie ten indeks kolumny o zadanej nazwie, następnie deklaruję listę wszystkich komórek znajdujących się w tej kolumnie i w kolejnym kroku w pętli for iteruję po wszystkich wierszach i dla każdego wiersza znajduję wszystkie komórki w danym wierszu i biorę tylko tą komórkę, która pasuje do indeksu kolumny, a następnie wywołuję na niej metodę getText i wrzucam wynik do listy z zawartością wszystkich komórek dla kolumny i na koniec zwracam tak utworzoną listę. Następnie przechodzę do klasy TableTest, umieszczam tutaj ten test i zwróć uwagę, że jest to taki sam test jak wcześniej, should_get_desert_name, asercje są podobne, tylko że w poprzedniej sytuacji na sztywno tutaj mieliśmy wbity indeks tych deserów, a obecnie korzystamy z nazwy. Jeżeli ta nazwa deserów się przeniesie do innej kolumny, to nasze testy wciąż będą przechodzić, ponieważ my bazujemy na nazwie kolumny, a nie na jakimś tam ślepo wbitym indeksie. Uruchamiam test. Jak widzisz, wszystko działa. I ostatnia metoda, która tutaj może ułatwić znacząco eksploatację tych tabel w kodzie, to metoda, która zwróci nam cały wiersz dla wskazanej pary kolumny i
wartości. To znaczy, chciałbym na przykład dostać wszystkie informacje o deserze Cupcake, tak? Czyli podaję nazwę kolumny desert i wartość wiersza, dla którego chcę dostać informację, czyli Cupcake. I w tej sytuacji powinienem dostać wszystkie te elementy. Wracam do klasy table i tutaj na dole deklaruję metodę getRowData with following column values. Czyli ponownie zwróci ona nam mapę typu string, a jako argumenty przesyłamy tutaj informację o nazwie kolumny i wartości, jaka ma się znaleźć w tej kolumnie, dla której chcemy uzyskać informację o całym wierszu. Czyli tak, zaczynam od tego, że pobieram wszystkie wartości w danej kolumnie, czyli reużywam tej metody, którą napisaliśmy wcześniej. Następnie próbuję na przykład wydedukować, którym elementem z pobranej listy deserów jest Cupcake, tak? Czyli tutaj szukam pierwszego wystąpienia tej wartości kolumny. I ponownie jak wcześniej, jeżeli te pierwsze wystąpienie jest mniejsze od 0 lub może być też tak, że index of, czyli pierwsze wystąpienie będzie różne od ostatniego wystąpienia, tak, no to mamy sytuację, kiedy ta wartość jest nieunikatowa i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie potwierdzić, że hej, to jest ten wiersz, którego szukałeś. Tak więc w obu tych sytuacjach po prostu rzucimy wyjątkiem, a jeżeli indeks będzie większy od 0, to zwrócimy dane całego wiersza dla tego indeksu. Tak, czyli ta metoda, którą pisaliśmy wcześniej. Wracam do klasy TableTest, no i ponownie tutaj tworzę test, który już wcześniej był napisany, tak, czyli w tym wypadku będziemy sprawdzali kaloryczność, na przykład dla Eclaira, że powinna wynosić 262 i robimy to w ten sposób, że szukamy sobie wszystkich informacji o Eclairze, a następnie w asercji sprawdzamy, że wśród tych informacji informacja o kaloriach mówi nam, że Eclair będzie miał 262 kalorie. Na końcu uruchamiam test i ponownie sukces. Czyli na ten moment klasa Table to jeszcze nie jest to skalowalne rozwiązanie, które obiecałem Tobie na początku filmu, aczkolwiek jeżeli w Twojej aplikacji webowej tabele zbudowane są w prosty sposób, to znaczy mamy table oraz elementy thead oraz tbody, to w tym momencie ta klasa jest już dla Ciebie wystarczająca. Natomiast taki w pełni skalowalne rozwiązanie otrzymasz ode mnie w kolejnym odcinku. Pokażę Ci tam klasę, którą możesz dostosować do swojego projektu, niezależnie od tego, jak zbudowane są kolumny oraz wiersze i wykorzystać w zaledwie kilku krokach, a następnie ją rozszerzyć w zależności od Twoich potrzeb. Wszystko to szczegółowo omówię już w kolejnym filmie, dlatego już teraz proszę zasubskrybuj mój kanał, aby nie ominął Cię kolejny materiał. Dziękuję za Twój czas i do zobaczenia.